Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię. Uciekamy słuchajcie z whisky do nas Saliery. Zobaczymy, czy nam się uda, czy nam dużo butelek się zbije, czy mało, a wiadomo, że zbita każda butelka to wielka strata, słuchajcie. Więc od razu przechodzimy do gry. No dobra, gdzie to było? Trochę nie graliśmy, trochę był Fortnite, trzeba się tutaj znowu znaleźć w mafii, chociaż może dla was to jest, wiecie, jak tak po kolei, nie? Już to zależy jak oglądacie. Przez park to nie był dobry pomysł chyba. No dobra, jedziemy jakoś. O, może tu? Nie, Zawracaj. Już nas mają. No nie chcę właśnie. Chciałbym, żebyś przeżył. Co to się tam stało? A policja luz, spokojnie. Porachunki mafijne luz. Nie wtryniam się, tak? Nie przeszkadzam. Dobrze w ogóle, ale dobrze. No uważam, chociaż te uszkodzenia praktycznie nam nie idą do przodu, więc dobrze, więc pozytywnie. Oj, ale bardzo pod tą górkę się ciężko jedzie. No, teraz z górki to myślę, że uciekniemy już porządnie i to chyba do tego magazynu jedziemy, tak? Tak, nawet jest mamy wprost powiedziane, tak? Do magazynu szefa. Tak to by można powiedzieć sobie, że do magazynu szefa jedzie. Policja, zaraz się przyczepię. No. Kurczę, tam się strzelali, cisza, spokój, luz. Troszkę przekroczyłem prędkość, słuchajcie, i od razu, już mandaty by chcieli wlepiać, strzelać do nas. O, tam widzę na tym radarze, że nawet policja też jedzie, ale dobra, okej, pójdziemy sobie inną drogą. Gonią nas, tak? Gonią. Coś tam jest. Znowu mandat, no co za czas. Skręcamy, słuchajcie. Przecież jadę. O co ci chodzi? No i pięknie się udało. Przestępcy. O matko! What? Co to się wydarzyło? Zupełnie się nie spodziewałem tego. Myślałem, że jak wiecie, naprawdę, że jak już zajedziemy, nie wiem czemu znowu jadę tą drogą, no dobra, przynajmniej teraz nie wjadę w ten ślepy zaułek. Co chciałem powiedzieć, że naprawdę jak już wjedziemy do magazynu, to już jest koniec, a nie, że jeszcze jakaś strzelanina nas tu będzie czekać. No dobrze, no teraz będę przygotowany. Lepiej. Z drogi! O, policjancja. Oczywiście mandat. Nie teraz. Co tu policjanta strzela? To bandyta. Dobra, pod tą górkę znowu musimy się tutaj zawlec. No mam nadzieję, że tylko 2 razy będziemy uciekać z tym whisky, słuchajcie. Zaskoczyli mnie naprawdę.
O, już od razu w kajdanki. Bo troszkę prędkość przewróciłem, troszeczkę, słuchajcie. I od razu taka afera. No chyba uciekliśmy tym zbirom Morela. Morelki, tak. Zdecydowanie lepiej tam poszedł, jednak za drugim razem zawsze trochę inaczej wie się bardziej jak uciec, tak? Zdecydowanie lepiej nam ta ucieczka poszła. Tak trzeba uważać, że powinni nam tamtą zaliczyć. No cóż. No znowu ci. No będzie strzelanina z policją. Dobrze. Ja jestem gotowy. No jadą. Dokładnie, udało się. So it looks like Morello got in the way of things again, boss. Can't seem to shake off this bad luck. Boys, you won't believe this, but it's completely the other way around. The only one who really had bad luck this time was Morello. What? I found out who our Mr. Gates really was. And? Gates was never really from Kentucky. He was a small-time thief who stole the goods from Morello and wanted to sell them to us. Morello doesn't think that he almost stopped our deal, but that we pinched a truckload of his most expensive whiskey. I bet that bastard's happy now. Unbelievable. Well, that worked out just fine. Let's drink to that. To another success, boys. Salute. No dobra. Fajnie, że chociaż raz się coś udało, tak? Donowi. The end of Prohibition in 33. You probably weren't too happy, huh? The end of the good old days. Yeah, not too happy, but it wasn't all bad. Eventually, I did get married to Sarah and had a daughter. It was a good time. But life went on in business. We made a huge amount of dough during Prohibition, which we invested into new deals. A lot of them were legitimate. We had regular firms like construction, transport, restaurants. We ran labor unions. And of course, there was gambling, betting, the lotteries. We actually did really well. We just tried to stay out of drugs, even if it wasn't always easy. Come on, business is business, right? You're way off there. The Cosa Nostra ain't no patties or Chinamen. With drugs comes big money and even bigger problems. When someone has a problem with the cops because of drugs, he does the sensible thing. He admits it. If his family catches him, they rub him out. Drugs are taboo. So what, there's some kind of grand poobah passing judgment? Something like that. The leading families choose a boss of bosses. They sort out the big problems and set the rules of the game. So, criminals who break the law have their own courts that judge them? That's just great. Laws aren't changeless holy words. Every country in the world has their own. It's just somebody with a lot of power applying their own will. It depends on the person whether they'll serve someone else blindly or apply their own will. Why should the Don be restrained? The Mafia prevailed through Prohibition with its own laws. A handful of poor, uneducated immigrants from Sicily were stronger than all the laws, courts, and police here in the States. That took some doing. What, with murder? With the suffering they caused? Come on. You think that the Mafia just murders innocent people? The Mafia punishes those who break laws.
And the majority of your laws, too. Unfortunately, we can't put anyone in jail or fine them. Everybody who comes and works for us knows what to expect if he breaks the rules. People lie and steal, and there are lots of criminals here who get unbelievable pleasure when they steal from the mob, as well as the mafiosos who get pleasure from cheating the state. And what about all the payoffs, robberies, and raids, huh? Hey, the cops ain't no saints neither. No Don encourages his men to go around harming people. And what other people do on their own isn't our concern. And as for payoffs, most people come to the Don for help and advice on their own. And they'll pay gladly for it. The Don is an esteemed person, but not every Don is like Salieri. That's the truth. There you go. Your system works, but you know why? Because you're a bunch of selfish murderers. And you only care about your own gain. All your efforts are spent ensuring that you live like pigs in shit. That's why you're so successful. You're only looking out for yourselves. We look out after everybody. A few cops have to ensure law and order for all, and that's a much harder job. That's true. But you can easily leave the Don outside your protection. He'll watch his own back. And what about you? What are you sitting here for? Czy byśmy się dowiedzieli, dlaczego właśnie tutaj siedzi? Zobaczymy. Czy to już czas, czy jeszcze nie? No na pewno w końcu się dowiemy. Ah, Tommy, I'm glad you're here. I was afraid I'd miss you. Hey, boss. What's going on? There's something I've been looking forward to all week. I'm going to Pepe's restaurant for lunch, but my personal bodyguard is called in sick. There's nobody here who could take me, and I prefer not to go to these things alone. You'll take me, won't you? Certainly, boss. Bravo. Let's get going then. I'm already pretty hungry. Have you got a piece on you, Tommy? Yeah, I got one. You think I'll need it? Well, probably not. But it's better to be sure. You know how it is. Pewnie tak, co nie? Raczej nie We'll byłoby take my miejsca, card. gdybyśmy nie musieli. O, słuchajcie, to jest bryka. Where in Christ's name are you going, Tommy? We're going to Dobra, muszę Well, enough of Mam that. tutaj What was widzom that muszę all pokazać ton. Widzom muszę pokazać, jakie masz auto. A nie mi tutaj wsiadaj szybko do auta. Nie, to jest... Chociaż nawet wam powiem, że nie przystoi takiego. Tommy, Tak, I'm takiego really tutaj looking forward to tonowi, this. słuchajcie, Pepe is z a takim native autem. Sicilian. No ale w sumie to bogatemu i szanowanemu tonowi zabroni. I go to him. Wait till you try his cheeses. Forget about it. Luigi's a great cook. Pepe is a real master, a maestro. Słuchajcie, jedziemy przez park z Donem, z szefem mafii, dojedziemy kulturalnie. Coś... Tak, bardzo. Don nas z roboty wykopie, słuchajcie, jak tak będę jeździł. Tak czy owak, to mi powiedział bardzo ciekawą rzecz, tak, w tej rozmowie z tym skleroza, słuchajcie, no z tym policjantem, tak, nie dziennikarzem, tylko z detektywem, o właśnie, z tym detektywem, tak, że w sumie czym jest prawo. You trying to kill me? Dobra, słuchajcie, muszę się Watch bardziej the road. I thought you knew how to drive. Oh! Oj tam, wydawało ci się, nie potrafię, tak naprawdę nie potrafię, wydało się. Ale chciałbym skończyć tą myśl, a tu mi Don Salieri tutaj po prostu bezczelnie przeszkadza, słuchajcie, tak czy owak. No i znowu mandat. Bardzo ciekawą rzecz powiedział, tak, że w sumie, oczywiście pomijając, że mafia, no, przestępcy, mordercy, to jest wszystko sprawa jasna, tak, ale czym jest prawo, tak? Prawo przecież tworzy, słuchajcie, państwo, tak? Państwo, dany człowiek, tak? Władca, nie jest powiedziane, że tak i tak. Czasem to robi Kościół, czasem to robi wiara, tak? Ale przecież w jednym kraju może być na przykład marihuana legalna i można sobie po prostu iść i kupić, a w drugim na przykład
No już nie, tak na przykład można iść nawet do więzienia, co? No dobra. Dobra, już dość stłuczek. Zawieźmy Dona na ten obiad ze spokojem. Tu, tak, kebaba? Chyba nie. Chyba raczej na włoskie porządne jedzenie. Ups. Jesteśmy. Czekaj, aż drzwi otworzę. Był szefem mafii, też bym tak robił. Nie dziwię się. At last, I could eat a horse. Hey, Danzarieri, welcome! Pepe, you don't even know how much I'm looking forward to your specialties. Fantastic meal, Pepe. I haven't eaten that well in a long time. Molto grazie, Don. Praise from a gourmet like you always makes me feel it with Oh, joy. please, I'm no gourmet. If you knew what I ate for dinner yesterday, you definitely wouldn't say that. Can I get you anything else, Don? I have an excellent Chianti. Really? Let's get it out here then, Pepe. At once, sir. How'd you like it, Tommy? It was fantastic, boss. I'll have to bring Sarah here sometime. Ah, yes, you certainly should, Tommy. Just be careful that Sarah doesn't take offense. She cooks worse than Pepe. O. Coś się dzieje, słuchajcie. What the hell is going on? This is ruining my lunch. Marilla must have nothing better to do. They could have at least let me taste the wine, gobbones. Get this over with. Throw him his present, Joe. Maybe we'll smoke him out. O. Working for you is real interesting, boss. What'd you say? My ears are ringing from that blast. Yes, boss. It looks like we won't get out this way. Try and run around the back of them while I keep them entertained. Yes, boss. Be careful. Wow. Halo, policja. Dobra, słuchajcie. Już trochę ten odcinek trwa, zapakujemy. Trochę ten odcinek trwa, przed chwilą mieliśmy zapis, dobrze zauważyłem. To mi się wydaje, że w tym momencie nas zapisali, nie? Nie, to przejdę do tego momentu. Dobrze, ale trochę ten odcinek trwa. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Ja bawię się jak zawsze, zresztą przy Mafii, tutaj z wami bardzo dobrze. Jeżeli odcinek wam się podobał, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału. Na dole przycisk subskrypcje. Koniecznie słuchajcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Mafii, z Fortnite'a, z innych gierek, ze zdrapek Lotto, z innych jakichś filmików na kanale. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawisz łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. To jest bardzo miłe, bardzo motywujące do dalszego działania. No co mogę jeszcze więcej powiedzieć, że dłużej was już się zatrzymywać nie będę. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!